Dobry wieczór Państwu. Jest mi bardzo miło przywitać wszystkich Państwa, tych zgromadzonych tutaj na żywo auli Akademii Górniczo-Hutniczej, budynku 2 i tych Państwa, którzy śledzą nas na kanale YouTube. Na kolejnym naszym spotkaniu w ramach cyklu popularno-naukowego AGH Nauka Spotkania. Nauka na tropie złoczyńców to temat na dziś. Z jednej strony fascynujący, dlatego że zastanawiamy się, czy istnieje zbrodnia doskonała, czy można bezkarnie robić złe rzeczy. A z drugiej strony, tak wielu z Państwa tu się zgromadziło na żywo, bo pewnie są wśród nas fani takich seriali jak CSA czy Kryminalne Zagadki Nowego Jorku, Miami, Las Vegas. Myślę, że tematyka bardzo ciekawa. A naszymi gośćmi są dzisiaj eksperci z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, którzy opowiedzą o zabezpieczeniu i analizie śladów biologicznych, chemicznych i cyfrowych. Zanim Państwu przedstawię pierwszego prelegenta, to jak zawsze kilka uwag technicznych. Przed nami dzisiaj 2 wykłady. Każdy z tych wykładów będzie trwał 30 minut. Przedzielone będą 15-minutową przerwą, w czasie której będzie można zadawać pytania. Ci z Państwa, którzy są obecni na żywo, poproszę o podniesienie ręki, podejdzie osoba z mikrofonem i będzie można zadać pytanie. Natomiast naszych widzów, którzy nas śledzą w internecie, bardzo proszę o wpisywanie pytań na czacie już w trakcie trwania transmisji lub zaraz po. Te pytania również zostaną przedstawione naszym prelegentom. Pierwszy dzisiejszy wykład pod tytułem Przypadki z miejsca zbrodni, ślady biologiczno-chemiczne w kryminalistyce zaprezentuje pan magister Władysław Wojtyczka, który jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie. Jest biegłym Sądu Okręgowego w Krakowie w zakresie techniki kryminalistycznej i daktyloskopii. W AGH w Krakowie prowadzi zajęcia na kierunku Nowoczesne technologie w kryminalistyce. Od wielu lat wykłada też na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi. Realizuje szkolenia z zakresu kryminalistyki dla policjantów, studentów prawa i aplikantów prokuratury. Zapraszam pana magistra Władysława Wojtyczka. Szanowni Państwo, ślady biologiczno-chemiczne, a bardziej precyzyjnie ślady biologiczne i chemiczne mają ogromne znaczenie w procesie wykrywczym. Mają duże znaczenie w całym procesie dowodzenia, udowodniania winy. Począwszy od tego etapu, kiedy organ procesowy otrzymuje informacje o przestępstwie, poprzez badanie miejsca zdarzenia, aż po analizę i badanie tych śladów kryminalistycznych w ramach ekspertyzy kryminalistycznej. Oględziny miejsca zdarzenia tutaj mają kluczowe znaczenie, bardzo ważne, ponieważ na tym etapie ujawniane są właśnie ślady kryminalistyczne, między innymi właśnie ślady biologiczne i ślady chemiczne. Specyfika tych śladów jest taka, że ślady biologiczne umożliwiają identyfikację indywidualną. Szanowni Państwo, w kontekście badań kryminalistycznych jest to bardzo ważne, ponieważ dają one informacje o zdarzeniu. Celem badań kryminalistycznych jest odtworzenie przebiegu zdarzenia, czyli obiektywne zbadanie tego, co miało miejsce. Tak naprawdę nie udowodnienie winy, ale odtworzenie przebiegu zdarzenia. Proces wykrywczy, czy analiza miejsca zdarzenia i oględziny miejsca zdarzenia jakby są takimi pojęciami, wydawać by się mogło bliskoznacznymi, jednak różnią się, ponieważ analiza miejsca zdarzenia jest pojęciem szerokim, ponieważ obejmuje czynności operacyjne,
pościgowe, ustalania świadków. Natomiast oględziny mają na celu stricte zabezpieczenie śladów kryminalistycznych. Bardzo ważne jest, szanowni państwo, szczegółowa analiza później przez biegłych z zakresu kryminalistyki i tą analizę dokonują już specjaliści w laboratorium kryminalistycznym posiadający specjalistyczną wiedzę przy użyciu specjalistycznej aparatury. Już na początkowym etapie, czyli w trakcie oględzin miejsca zdarzenia, tworzone są pewne wersje kryminalistyczne, które ukierunkowują śledczych, ukierunkowują organ procesowy do jakiegoś podjęcia pewnego kierunku działań. Już na podstawie tych śladów kryminalistycznych właśnie tworzone są te wersje o zdarzeniu. Ślady kryminalistyczne, szczególnie tutaj właśnie biologiczne, tutaj dzisiaj skupimy się na tych śladach biologicznych i chemicznych, ale tak naprawdę duże znaczenie, czy powiedzmy takie całościowe ujęcie można dopiero uzyskać po zabezpieczeniu wszelkiego rodzaju śladów, śladów daktyloskopijnych, śladów traseologicznych, czyli w takim podejściu kompleksowym. I wtedy dopiero można dokonać takiej kwalifikacji prawnej czynu, czyli przypisaniu danego zachowania, tego stanu, który zastajemy, do konkretnego przepisu prawa. Kwalifikacja prawna jest dość skomplikowana, ponieważ niejednokrotnie na samym początku, w trakcie oględzin miejsca zdarzenia już są, tak jak powiedziałem, ukierunkowane, wysnuwane pewne wersje kryminalistyczne, jednak w trakcie późniejszych analiz, późniejszych badań mogą być one zmieniane ze względu na to, że właśnie te ślady kryminalistyczne, ci niemi świadkowie o zdarzeniu dostarczają nam jakichś nowych informacji. Na miejscu zdarzenia w trakcie oględzin bardzo ważne jest, żeby grupa, która jest powołana, która bada to miejsce, no, można powiedzieć, wczuła się troszeczkę w rolę tych sprawców czy osób, które uczestniczyły w tym zdarzeniu i w prawidłowy sposób zabezpieczyła te ślady. Ja tutaj używam takiego pojęcia badanie miejsce zdarzenia. Nie mówimy o miejscu zbrodni, ponieważ na tym etapie, tak jak już wspomniałem, niejednokrotnie jeszcze nie wiemy, czy mamy do czynienia z przestępstwem, ponieważ niejednokrotnie, jak uczestniczyłem w oględzinach miejsca zdarzenia, zdarzały się przypadki, że pozornie pewne elementy, czy powiedzmy takie ogólne postrzeganie rzeczywistości wskazywało na przykład na działanie osób trzecich albo na przykład na samobójstwo, a szczegółowa analiza śladów, zwłok, obrażeń dopiero pozwalała na stwierdzenie, że na przykład mamy do czynienia z upozorowanym zabójstwem, upozorowanym na samobójstwo. I tutaj pokrótce powiemy sobie o takich najważniejszych rzeczach, które właśnie na które zwracają uwagę eksperci, biegli, którzy uczestniczą w oględzinach miejsca zdarzenia, w badaniu miejsca zdarzenia. Tak jak już wspomniałem, to badanie to jest w takim szerszym ujęciu, czyli zarówno oględziny plus jeszcze szczegółowa analiza właśnie działania operacyjne, ustalanie świadków itd., itd. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o
zabezpieczenie czy badanie oględziny miejsca zdarzenia, to bardzo ważne jest prawidłowe zabezpieczenie śladów kryminalistycznych. Prawidłowe zabezpieczenie zarówno pod względem technicznym, jak i kryminalistycznym, czyli spowodowanie działań, czy powiedzmy podjęcie działań w taki sposób, żeby te ślady nie uległy jakiejś degradacji, zabrudzeniu, kontaminacji, żeby po prostu dotarły do laboratorium, dotarły do biegłych, którzy tutaj przeprowadzą szczegółowe badania. Już sobie. Tutaj, szanowni państwo, mamy przedstawione takie slajdy, dwa autentyczne, przedstawiające miejsce zdarzenia i dwa slajdy, które przedstawiają zabezpieczenie tego miejsca. Tutaj na wstępie powiedzieliśmy sobie, czy było powiedziane o odniesieniu, czy powiedzmy takim tworzeniu pewnej świadomości, czy w świadomości człowieka, czy odbiorcy pewnych obrazów, które tworzą właśnie filmy, które tworzą podcasty, które tworzą seriale kryminalne. I powiem szczerze, te filmy w pewien sposób odwzorowują, pokazują ogólne zasady pracy biegłych, pracy śledczych, ale tak naprawdę rzeczywistość jest troszeczkę inna. Jest to tak naprawdę wieloetapowa, bardzo żmudna praca, wymagająca właśnie takiego, można powiedzieć, wyczucia, instynktu, umiejętności poszukiwania, umiejętności ujawniania śladów, ogromnej wiedzy kryminalistycznej, można powiedzieć z różnych dziedzin, ponieważ spotykamy się z różnego rodzaju śladami kryminalistycznymi. Dzisiaj skupimy się na tych śladach genetycznych, chemicznych, natomiast zadaniem takiej grupy oględzinowej jest zabezpieczenie wszelkich śladów kryminalistycznych. I przy użyciu różnych metod obecnie dysponujemy nowoczesnymi możliwościami ujawniania, nowoczesnymi możliwościami identyfikacji. Także te metody są stosowane przez grupy oględzinowe, przez śledczych, przez techników kryminalistyki przede wszystkim. Najważniejszą rzeczą po uzyskaniu informacji o zdarzeniu, podkreślam o zdarzeniu, ponieważ jeszcze na tym etapie jakby z ostrożności nie używamy tego sformułowania przestępstwo, ponieważ dopiero badania, analiza tego miejsca wykaże, czy mamy do czynienia z przestępstwem. Bardzo ważne jest właśnie prawidłowe zabezpieczenie tego miejsca i kolejne działania zgodnie z taktyką, zgodnie z metodyką działania, żeby w prawidłowy sposób zabezpieczyć te ślady kryminalistyczne i w późniejszym etapie na etapie postępowania przygotowawczego w prawidłowy sposób na podstawie wyników analiz różnego rodzaju i całości materiału zgromadzonego w sprawie, aby sformułować i zakwalifikować prawnie to zdarzenie i też zgromadzić materiał dowodowy, który będzie stanowił, czy będzie przekonywał, czy będzie świadczył o, powiedzmy, sprawstwie, obecności danej osoby na miejscu i tak dalej. Tutaj w zależności od tego, z jakiego rodzaju materiałem, z jakiego rodzaju analizą mamy do czynienia. Szanowni Państwo, bardzo ważne jest też to, co już wspominałem, zabezpieczenie techniczne i procesowe śladów, czyli w tym przypadku dokonanie odpowiedniego
ujawnienia, dokonanie w pierwszym etapie sfotografowania, dokonanie zabezpieczenia fotograficznego śladu przy użyciu takich przymiarów skalowych i oznaczeniu numerycznym. W przypadku śladów biologicznych zdajemy sobie sprawę, że część śladów biologicznych będzie widoczna gołym okiem, na przykład, a ślady dotykowe, ślady naniesione substancją, na przykład potowo-tłuszczową, czy ślady pozostawione osoczem krwi, no powiedzmy, że będą słabe i słabo widoczne wizualnie i do tego celu też służą różnego rodzaju środki, które wizualizują te ślady. Szanowni Państwo, mówimy o badaniu miejsca zdarzenia, o zabezpieczeniu, o zasadach, które regulują te czynności. I w sumie powinniśmy zacząć od zdefiniowania, czy powiedzmy powiedzenia sobie tak naprawdę, po co tak naprawdę to wszystko się robi i w ramach czego, w ramach analizy i tak dalej. Natomiast jest to wszystko realizowane pod jakby auspicjami właśnie kryminalistyki, prawa karnego procesowego, prawa karnego jako takiego, który określa, czy powiedzmy w jaki sposób przypisuje dane zachowanie do odpowiedniego przepisu kodeksu karnego. I tutaj możemy powiedzieć, że kryminalistyka, tak byśmy zdefiniowali, jest to nauka interdyscyplinarna, która korzysta z różnych dziedzin wiedzy, z różnych dziedzin nauki, począwszy od nauk ścisłych przez nauki medyczne, przez nauki techniczne, ponieważ no, w laboratorium też mamy mnóstwo specjalistów, właśnie absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej. Jeżeli chodzi na przykład o badania mechanoskopijne, o badania związane z wypadkami drogowymi, z wypadkami komunikacyjnymi. Także to są ludzie, którzy mają techniczne wykształcenie. Więc jest to nauka, która skupia specjalistów różnych dziedzin, ponieważ no, przestępstwo też jakby dotyczy praktycznie wielu obszarów życia naszego społecznego i może być popełnione praktycznie w różnych okolicznościach i dotyczyć różnych sfer naszego życia, więc i też spotykamy się z różnego rodzaju śladami. Różne przedmioty mogą być nośnikami śladów, nie tylko te klasyczne przykłady, nie wiem, narzędzia, noża, czy jakichś przedmiotów, które znajdują się w jakichś pomieszczeniach. Mogą to być naprawdę bardzo różne przedmioty o różnej strukturze, o różnej powierzchni, które będą wymagały takiego indywidualnego podejścia w kierunku właśnie ujawnienia, w pierwszym etapie ujawnienia tych śladów kryminalistycznych, śladów biologicznych między innymi, a na późniejszym etapie zabezpieczenia i poddania tych śladów analizie, badaniom specjalistycznym. Dzisiaj, szanowni Państwo, skupiamy się na śladach biologicznych, śladach chemicznych i na miejscu zbrodni. Jest to, tak jak już wspominałem, specjalna, czy powiedzmy specyficzna kategoria przestępstwa, ponieważ dotyczy zdarzenia o no, dużym ciężarze gatunkowym, gdzie przedmiotem oględzin, czy w ramach oględzin, czy badania tego miejsca zdarzenia będą właśnie zwłoki, będzie pokrzywdzony, będzie ofiara, która no, w jakiś sposób ucierpiała. Najczęściej będzie to zabójstwo przy użyciu różnego rodzaju, czy to narzędzia, czy różnych innych sytuacji. Szanowni Państwo, wielokrotnie uczestniczyłem w oględzinach miejsca zdarzenia właśnie tego typu, kiedy przybywaliśmy na miejsce i na miejsce ujawnienia, znalezienia zwłok. I tak naprawdę takie informacje uzyskiwaliśmy na samym wstępie. I naszym zadaniem jako grupy oględzinowej było przeprowadzić
właśnie oględziny, badanie tego miejsca zdarzenia. I tutaj są różne sposoby, są różne metodyki działań policjantów, metodyki działań śledczych, techników kryminalistyki, ale zazwyczaj takim centralnym punktem, od którego te czynności były zaczynane, były właśnie zwłoki, czyli oględziny zwłok, obrażeń, zabezpieczenie fotograficzne przede wszystkim. I w przypadku zwłok bardzo ważne jest, że w takich oględzinach uczestniczy zazwyczaj lekarz medycyny sądowej, który na tym wstępnym etapie ocenia właśnie te obrażenia, dokonuje takich wstępnych oględzin, ale jeszcze przed jego czynnościami do obowiązków, czy powiedzmy do kompetencji policjanta techniki kryminalistycznej, należy ocena znamion śmierci, na podstawie których też jesteśmy w stanie wnioskować bardzo dużo. I takim przykładem są plamy opadowe, które sprawdza się w pierwszej kolejności po ujawnieniu zwłok. Plamy opadowe, czyli są to miejsca, gdzie krew spływa po ustaniu krążenia. Za życia działa w organizmie, wiadomo, serce napędza krew, działa siła propulsji, siła grawitacji i tutaj jakby krew jest napędzana w organizmie, natomiast po śmierci działa tylko siła grawitacji i ta krew spływa do najniżej położonych powłok skórnych. I w zależności od tego, w jakiej pozycji nastąpiła śmierć, tak też ułożą się na powłokach skórnych te plamy opadowe. Jeżeli zwłoki były w pozycji na przykład na plecach, no to wtedy będziemy mieć z tyłu na plecach, na całej powierzchni właśnie takie zabarwienia najczęściej czerwone. Różnie literatura podaje, jest też w medycynie sądowej podany taki kolor malinowy, brunatno-czerwony, brunatny, w zależności od tego, jaka była przyczyna. Przy zatruciu związkami czy środkami chemicznymi najczęściej jest to właśnie taki kolor brunatny. Ale na podstawie tych plam opadowych też możemy... Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ jakby zidentyfikowanie i stwierdzenie zgodności usytuowania plam opadowych jest jakby potwierdzeniem tego, że jest to miejsce, gdzie nastąpił zgon. Ponieważ bywały przypadki, bywałem na takich miejscach zdarzenia, gdzie ujawnione były zwłoki i właśnie w trakcie tych pierwszych czynności oględzin, badania tych zwłok, okazywało się, że zwłoki są ułożone na przykład w pozycji twarzą do ziemi na brzuchu, a plamy opadowe są na plecach. Więc już mamy taką bardzo ważną informację, że miejsce znalezienia zwłok nie jest tożsame z miejscem śmierci. Czyli można tutaj wyciągnąć taki wniosek, można domniemywać, że zwłoki zostały przewiezione, podrzucone. Wiadomo, sprawcy nie mają wiedzy z zakresu medycyny sądowej odnośnie, powiedzmy, właśnie ułożenia tych plam opadowych na powłokach, więc jakby na to nie zwracają uwagi i też nie da się tak dokładnie, wiadomo, pod presją czasu, żeby jakby tutaj w tym miejscu, w którym gdzieś te zwłoki są podrzucane, ukrywane, żeby to wszystko dopasować. Także to są tak zwane wczesne znamiona śmierci, które są jakby oceniane na wstępie właśnie przez policjanta techniki kryminalistycznej. Następnie takich oględzin wstępnych zwłok dokonuje lekarz medycyny sądowej, który też jest zazwyczaj na miejscu zdarzenia i jakby też określa pierwsze
hipotezy, co mogło się stać, w jaki sposób mogła nastąpić śmierć, chociaż to są, tak jak podkreślam, wstępne hipotezy na podstawie obrażeń, już na podstawie jakichś znamion, które się wykształciły na zwłokach, też można wiele wniosków wyciągnąć. Tutaj na slajdzie mamy przedstawione takie pojęcie medycyna sądowa, tanatologia. Jest to dział medycyny sądowej, tanatologia, czyli nauka o śmierci, która zajmuje się stricte badaniem, ustalaniem właśnie przyczyny zgonu, określaniem mechanizmu powstałych obrażeń, no i takim określeniem modus operandi sprawcy, czyli sposobu działania sprawcy, identyfikacja narzędzia itd., itd. Tak naprawdę te wszystkie czynności realizowane są już na etapie badań szczegółowych, najczęściej w Zakładzie Medycyny Sądowej w ramach sekcji zwłok. Tutaj mamy też takie przykłady z miejsc zdarzeń. Może nie są, wybrałem takie najmniej drastyczne. Z takimi przypadkami się spotykamy i tak naprawdę, szanowni państwo, nie wygląda to tak jak na filmach CSI, gdzie przyjeżdża ekipa, gdzie najczęściej jedna osoba jest właśnie tym ekspertem biegłym wszechdziedzin, który zabezpiecza ślady biologiczne, chemiczne, daktyloskopijne. Mało tego, najczęściej jeszcze dokonuje analizy, dokonuje wnioskowania i praktycznie wykonana jest ekspertyza i można już, że tak powiem, ustalić sprawcę i postawić zarzuty. Tak naprawdę są to badania wieloetapowe, badania długotrwałe, ponieważ tego wymaga metodyka też badań. Tak samo badania genetyczne, na pewno państwo zdajecie sobie sprawę, że wymagają czasu, ponieważ poszczególne etapy izolacji, amplifikacji, elektroforezy, wszystkie te etapy części składowe, żeby jakby stanowiące, czy żeby uzyskać taki profil nadający się do interpretacji, wymaga to czasu. Także tutaj tylko tak chciałem zobrazować te takie przykładowe elementy, z którymi się spotykamy. Tutaj śmierć nastąpiła w wyniku uderzenia narzędziem. No i teraz właśnie jakby dokonujemy takiej wstępnej analizy czy wnioskowania w wyniku jakby oddziaływania jakiego narzędzia mogły powstać takie obrażenia. O, właśnie takiego. Szanowni państwo, te zagadnienia związane z medycyną sądową, z miejscem zbrodni dotyczą właśnie głównie tych zagadnień. Wiadomo, że bierzemy pod uwagę jeszcze mnóstwo innych okoliczności, mnóstwo innych śladów, ale tak można powiedzieć, to są takie najważniejsze elementy, o których należy wspomnieć. Te zagadnienia związane z medycyny sądowej też można powiedzieć, że ściśle łączą się stricte z badaniami genetycznymi, ponieważ w ramach tych badań kompleksowych w trakcie sekcji zwłok też są pobierane poza badaniami takimi morfologicznymi, obrazowymi, badaniami przy użyciu tomografii komputerowej obecnie, poza badaniami przy otwarciu zwłok i analizie poszczególnych organów, ocenie morfologii tego obrazu, wyglądu tych organów. Są jeszcze badania szczegółowe, badania toksykologiczne. Także całość, kompleksowość tych badań dopiero pozwala na jakby tutaj wyciągnięcie wniosków i wydanie opinii co do przyczyny. To, co powiedzieliśmy sobie na początku, te wszystkie obrażenia i tak dalej, mechanizm zadawania tych ciosów, to też ma znaczenie, natomiast całość tego, kompleksowość tych badań dopiero pozwala na takie wnioski kategoryczne.
Szanowni Państwo, w ramach laboratorium kryminalistycznego, tak jak już powiedziałem, uczestniczymy w tych oględzinach miejsca zdarzenia. Ściśle współpracujemy też z Zakładem Medycyny Sądowej i wspólnie uczestniczymy w tych również w sekcjach zwłok, gdzie oczywiście podział kompetencji tutaj jest jasny i pewne rzeczy, które stricte należą do zakresu działań techniki kryminalistycznej, są zabezpieczane właśnie przez policjantów techniki kryminalistycznej, natomiast pozostałe dotyczące genetyki, biologii i związane z badaniami, czy to takimi medycznymi, wykonywane są przez medyków sądowych. Szanowni Państwo, przyszłością i tak naprawdę obecnie taką wiodącą dyscypliną badań kryminalistycznych są badania genetyczne. Doskonale wiemy, że każdy organizm żywy posiada indywidualny dla siebie genom tworzący pewien indywidualny kod DNA. DNA jako kwas dezoksyrybonukleinowy stanowi, czy tworzy sekwencję nukleotydów, które złączone są spiralnie w dwa antyrównoległe łańcuchy i DNA stanowi helisę, której prawdopodobieństwo powtórzenia się wynosi, jak szacowane jest, jak 1 do 30 miliardów, czyli to prawdopodobieństwo jest bardzo, bardzo niewielkie. Dlatego też badania genetyczne są tak, że tak powiem, bardzo wiarygodne i stosowane praktycznie bardzo często i te ślady biologiczne też są zabezpieczane praktycznie na każdym miejscu zdarzenia, zaczynając od takich zdarzeń czy przestępstw pospolitych, jak kradzieży z włamaniem, czy inne zdarzenia. Zawsze, jeżeli osoba była na miejscu, jeżeli dokonywała jakichś czynności, mimo że niejednokrotnie zresztą sprawcy są coraz bardziej wyedukowani, mają dużą wiedzę też kryminalistyczną i starają się zabezpieczyć przed pozostawieniem śladów na miejscu. No w tej chwili nie będę tutaj jakby ujawniał pewnych rzeczy, nad którymi nie są w stanie zapanować i tak naprawdę zawsze pozostają ślady. I na początku czy w zwiastunie tego dzisiejszego spotkania jest takie pytanie, czy istnieje zbrodnia doskonała. No, odpowiedź jest bardzo prosta. Powiem Państwu już na podstawie takiego wieloletniego swojego doświadczenia, prawie 25-letniego, że nie ma zbrodni doskonałej, ponieważ nie ma ludzi doskonałych i każdy, tak jak mówię, każda osoba, każdy sprawca działający na miejscu zdarzenia, podejmujący jakieś działania, wiadomo, on musi dojść, odejść, poruszać się i mimowolnie pozostawia różnego rodzaju ślady i też nie jest w stanie zapanować nad wszystkim i gdzieś te ślady zawsze zostaną na miejscu zdarzenia. Szanowni Państwo, przedmiotem badań biologicznych, tak jak już wspominałem, są bardzo często właśnie te ślady dotykowe pozostawione substancją potowotłuszczową, nabłonki, włosy, krew, osocze i to jest przedmiotem naszych analiz. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu, kiedy nie były tak popularne badania genetyczne, przede wszystkim określało się grupę krwi, ale to były badania głównie powodujące, czy głównie na podstawie których można było dokonać eliminacji. Natomiast wiadomo, że żaden to dowód, ponieważ jest to identyfikacja grupowa.
Szanowni Państwo, poza takimi badaniami identyfikacyjnymi profilu DNA z materiałem porównawczym, czyli z takimi osobami typowanymi do danego zdarzenia, wykonujemy jeszcze badania czy porównania w bazach. I takich możliwości jest kilka, ponieważ od wielu lat funkcjonuje baza Genom, w której jakby bazą porównawczą są profile właśnie NN sprawców, czyli osób, które kiedyś weszły w konflikt z prawem, bądź też ślady, które zostały zabezpieczone na miejscu zdarzenia, ślady genetyczne i ślady, które nie zostały zidentyfikowane. Także tych możliwości identyfikacyjnych jest kilka. Możemy identyfikować właśnie ślad z osobą, powiązać poszczególne zdarzenia. I wiadomo, że można też dokonywać porównania osoby z osobą. Tutaj, jeżeli chodzi o zabezpieczenie tych śladów procesowe i techniczne, to już na wstępie wspominałem, jest to o tyle istotne, że i bardzo duży nacisk jest na to kładziony, ponieważ wiadomo, badania genetyczne są bardzo czułe i łatwo może nastąpić zabrudzenie, może nastąpić kontaminacja i dlatego taki duży nacisk jest kładziony na to zabezpieczenie. No i oczywiście zabezpieczenie procesowe, ponieważ wszystko to, co robimy, musi mieć odniesienie w przepisach Kodeksu Postępowania Karnego, w przepisach określających sposób zabezpieczenia, czyli to będą przepisy instrukcji różnego rodzaju i musi to być udokumentowane również w protokołach i różnych notatkach. Czynniki niszczące, to co powiedziałem, to są pewne okoliczności, które jakby mogą destrukcyjnie wpływać, degradująco na materiał biologiczny i to też jest jakby tutaj dość istotne w trakcie zabezpieczenia. Jeżeli chodzi o badania genetyczne, tak w takim telegraficznym skrócie, takie najważniejsze rzeczy, które gdzieś tam się nasuwają, jeszcze wspomnimy sobie na przykładzie konkretnych zdarzeń, może na ile te ślady genetyczne przyczyniły się do ujawnienia czy ustalenia sprawców. Natomiast jeżeli chodzi o zakres badań chemicznych, czy powiedzmy zastosowanie środków chemicznych w kryminalistyce, to jakby ten obszar ma dosyć duże zastosowanie, ponieważ począwszy od wykorzystania różnego rodzaju środków chemicznych do ujawniania śladów, aż po identyfikację samych śladów chemicznych. I tutaj do ujawniania, do wizualizowania śladów daktyloskopijnych stosowane są właśnie przede wszystkim środki chemiczne. Najczęściej w różnego rodzaju filmach właśnie tych typu na przykład CSI widzimy, jak na miejscu zdarzenia śledczy pracują i ujawniają daktyloskopię przy użyciu właśnie proszków daktyloskopijnych, przy użyciu takich pędzelków. Tak naprawdę to już jest przeżytek i zawsze dążymy do tego, żeby na miejscu zdarzenia w całości zabezpieczyć przedmiot i poddać go właśnie takim skutecznym procesom wizualizacji w ramach laboratorium. Poza tym umożliwia to też podejście takie kompleksowe do, to co wspominałem już, do badań, ponieważ jakby nie ograniczamy się do ujawniania tylko śladów daktyloskopijnych, tylko podchodzimy całościowo i najczęściej tutaj dany przedmiot jest badany przez biegłych różnych specjalności i decydujemy, gdzie
z którego miejsca jesteśmy w stanie, czy powiedzmy jest duża szansa, czy największa szansa ujawnienia śladów kryminalistycznych. Tutaj mamy taki przykład zastosowania polimeryzacji cyjanoakrylowej właśnie na różnego rodzaju przedmiotach niechłonnych, tutaj na nożu. Oczywiście później stosujemy różnego rodzaju barwniki fluorescencyjne i są to bardzo skuteczne metody. Natomiast jeżeli byśmy na miejscu zdarzenia zastosowali proszki daktyloskopijne, czyli to, co widzimy na filmach, no to tak naprawdę później nie jesteśmy w stanie już zrobić badań genetycznych, ponieważ następuje kontaminacja, naniesienie obcego DNA właśnie przez pędzelek, ponieważ on jest jakby wykorzystywany też do innych powierzchni, a chociażby nawet był wykorzystywany do danej powierzchni, to na tej powierzchni może pozbierać właśnie jakby inny materiał biologiczny i nie ma możliwości uzyskania czytelnego profilu. Także podkreślam tą kompleksowość, podkreślam takie całościowe podejście do problemu, do materiału dowodowego, ponieważ to jest dosyć ważne. Tutaj mamy przykład też zastosowania metod chemicznych do ujawniania śladów na powierzchniach chłonnych, na papierach. To są bardzo skuteczne metody. Akurat tu mamy przykład roztworu o nazwie roboczej DEWO, ale stosujemy też, najczęściej stosowana jest właśnie ninhydryna, która reaguje z aminokwasami zawartymi w substancji podwotłuszczowej, tworząc taką reakcję barwną. I najczęściej to wygląda tak, jak tutaj Państwo widzicie. Dana powierzchnia jest traktowana takim roztworem i później przy użyciu odpowiedniego zakresu promieniowania, najczęściej UV albo światła odpowiedniego zakresu właśnie uzyskanego z oświetlacza kryminalistycznego, te ślady stają się widoczne. To są dość skuteczne metody, ponieważ pamiętam, że udało mi się ujawnić ślady na dokumencie, na testamencie po 9 latach i dosyć te metody są skuteczne. No i można przeprowadzić identyfikację takich śladów. Tutaj przykład takich badań kompleksowych, biologicznych, genetycznych i daktyloskopijnych, tak jak już wspomniałem, to całościowe podejście jakby skutkuje tym, że z takiego narzędzia, czyli z noża, to jest akurat przykład z jednej z ekspertyz sprzed lat, gdzie zabezpieczono jako materiał dowodowy nóż, narzędzie, którym zadawano ciosy. Jednak w żaden sposób nie można było ustalić sprawców, ponieważ wszystkie osoby uczestniczące w tym, można powiedzieć, zdarzeniu były pod wpływem alkoholu, przynajmniej tak osoby się tłumaczyły, nikt nie pamiętał, co się tam wydarzyło dzień wcześniej, a efektem było ujawnienie zwłok z tkwiącym w klatce piersiowej nożem. No i oczywiście badania przeprowadzone na miejscu zdarzenia pozwoliły na przede wszystkim zabezpieczenie właśnie tego noża oraz śladów innych na tym miejscu. Ale tak naprawdę ślady kryminalistyczne, które tam na miejscu były zabezpieczone, nic nie wniosły do sprawy, ponieważ jakby te osoby mogły tam przebywać. No, te ślady potwierdziły tylko, że osoby tam przebywały, ślady traseologiczne, daktyloskopijne i tak dalej. Jedynym takim dowodem w tej sprawie był ten nóż, ponieważ jeżeli on tkwił w ciele ofiary, no to wiadomo, że ktoś, że tak powiem, czyjeś ślady na tym nożu powinny się znajdować. I tutaj dzięki badaniom kompleksowym udało się wyizolować profil DNA nadający się do interpretacji, profil, który należał do ofiary i do jednej z osób uczestniczącej czy będącej tam na tym miejscu, jednakże osoba ta przyjęła taką linię obrony, że w sumie wcześniej, ponieważ mieszkała w bliskim sąsiedztwie, używała tego noża do takich codziennych czynności, więc ten profil może się tam znajdować. No i w sumie było to w miarę takie dobra linia obrony, ale dzięki właśnie temu podejściu kompleksowemu ujawniliśmy na rękojeści tego noża
ślady linii papilarnych po jednej i po drugiej stronie tej rękojeści. I zidentyfikowaliśmy tak samo z tą jedną osobą. W późniejszym etapie właśnie sąd zwrócił się jeszcze o taką opinię uzupełniającą i na podstawie tych ujawnionych śladów można było w jednoznaczny sposób stwierdzić, że nóż był trzymany nachwytem, właśnie tak jak jest tutaj pokazane, zaciśniętą lewą ręką, ponieważ właśnie na rękojeści odwzorowały się palce środkowy, wskazujący i serdeczny, natomiast po przeciwległej odwzorował się sektor podpalcowy właśnie tej lewej ręki. I układ tego śladu i wzajemne rozmieszczenie cech pozwoliło na jednoznaczne i kategoryczne stwierdzenie, że nóż był trzymany w taki sposób. Czego właśnie jakby tutaj wynik badań genetycznych nie potwierdził, ponieważ tylko zidentyfikowano jakby profil z osobą. Natomiast tutaj, wiadomo, ocena tego dowodu, w ogóle ocena wszystkich dowodów należy do sądu i sąd ocenia jakby całość zebranego materiału dowodowego. Natomiast była to pewna informacja. Z tego, co wiem, osoba przyznała się do winy. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o badania chemiczne, wiadomo, w ramach laboratorium dzielą się one tak najogólniej rzecz ujmując na badania jakościowe, ilościowe, ilość danej substancji w danym roztworze oraz badania jakościowe. Natomiast jeżeli chodzi o zakres kryminalistycznych badań chemicznych, to możemy tak pokrótce tutaj wyróżnić badania jakościowe, ilościowe substancji, badania mikrośladów, co jest też wchodzi w zakres badań chemicznych, badania materiałów i urządzeń wybuchowych i profilowanie, identyfikacja produkcji. Wiadomo, jeżeli chodzi o badania jakościowe, ilościowe substancji, to są różnego rodzaju substancje psychoaktywne, środki odurzające, nowe substancje. Wiadomo, są to te badamy pod kątem ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Jeżeli są na liście środków zakazanych, to wiadomo, jest to pewna informacja dla organu procesowego i organ procesowy podejmuje pewne decyzje, jeżeli tutaj nasi chemicy, nasi biegli z tego zakresu stwierdzą, powiedzmy, nie wiem, na przykład w suszu zawartość jakiejś substancji, przy na przykład konopiach, że jest to konopia inna niż włóknista, tam zawartość tetrahydrokanabinolu jest powyżej 0,30%, ponieważ nasze badania określają procentowo jakby ilość tej substancji. No i wykonywane są właśnie metodą chromatografii gazowej. Szanowni Państwo, żeby troszeczkę przyspieszyć, tu są zdjęcia z różnych substancji. Natomiast wspominałem wcześniej o badaniach mikrośladów, które wchodzą w zakres badań chemicznych. I tutaj w kontekście jakby tej kompleksowości i badań biologicznych chciałem podać taki przykład identyfikacji na podstawie mikrośladów, która jakby była mocniejsza, lepsza, czy w pewnym sensie miała większą wartość dowodową niż właśnie identyfikacja genetyczna, ponieważ sytuacja dotyczyła o czemu mnie nie idzie dalej? Mamy analizę, właśnie. Sytuacja dotyczyła wypadku komunikacyjnego, gdzie uczestnikami tego wypadku było dwóch braci i wiadomo, że braci bliźniaków i wiadomo, że bliźniacy monozygotyczni mają jednakowy profil DNA, bliźniacy jednojajowi. I na podstawie jakby tutaj identyfikacji genetycznej nie jesteśmy w stanie stwierdzić, na przykład na podstawie zabezpieczonego materiału genetycznego, materiału biologicznego,
jakby zidentyfikować, rozróżnić i tak dalej. I tutaj z pomocą właśnie przychodzą nam badania mikrośladów na podstawie właśnie, tak już najbardziej ogólnie rzecz ujmując, na podstawie tych otarć czy śladów pozostawionych na odzieży, ponieważ w tym zakresie bardzo ważną rolę odgrywa właśnie odzież, analiza odzieży i badania porównawcze, badania mikrośladów właśnie z odzieży. Także tutaj tylko taki przykład właśnie, gdzie badania, można powiedzieć, pośrednie, ponieważ grupowe, które wskazują właśnie jakby grupowo pewną substancję, pewną tkaninę. Natomiast w tym przypadku można powiedzieć, że te badania były kategoryczne, wskazujące czy przyporządkowujące odzież poszczególnej osoby do tego zabezpieczonego, czy to samochodu, czy motocyklu. Szanowni Państwo, tutaj jeszcze kilka takich przykładów spraw, które były przedmiotem naszych badań, analiz, bardzo złożone, skomplikowane. Może nie wszyscy, ale niektórzy pamiętają głośną sprawę zabójstwa kantorowców na południu Polski, w wielu miastach. Był to gang, który działał przez lata i praktycznie był bardzo trudny do ustalenia. Dopiero właśnie w Małopolsce, w jednym z miast podkrakowskich, kiedy dokonano brutalnego zabójstwa właściciela kantora i jego syna, nasi biegli z laboratorium dokonywali analizy tego miejsca zdarzenia. Tak samo śledczy z naszej komendy z Krakowa, tak samo z tamtej komendy rejonowej, gdzie zaistniało to zdarzenie. I o tyle ta sprawa wydaje się taka godna zaprezentowania, ponieważ tutaj dzięki właśnie naszej współpracy, zarówno biegłych, śledczych, jak i właśnie dochodzeniowców, dzięki między innymi badaniom genetycznym, porównaniom w bazach, udało się w pierwszej kolejności wytypować sprawców, a później ich zidentyfikować. Dzięki temu po zatrzymaniu, skazaniu tych osób już od wielu lat nie było takich brutalnych zdarzeń. Też jakiś czas temu, kilka lat temu było bardzo głośne w Krakowie uprowadzenie dla okupu i tutaj sprawcy byli bardzo dobrze przygotowani, w sensie przez bardzo długi czas w żaden sposób nie można było dotrzeć, wytypować tych osób. Sprawcy kontaktowali się z rodziną, przekazywali różne informacje. Ta korespondencja była też poddawana badaniom przez specjalistów. No i o dziwo na tej korespondencji ujawnialiśmy zawsze mnóstwo różnego rodzaju śladów kryminalistycznych, tylko tak naprawdę w żaden sposób nie można było ustalić sprawcy, ponieważ porównanie w bazach nie przynosiło efektu. Jakieś porównania z osobami typowanymi również. I dzięki tak naprawdę tutaj wnikliwości naszych biegłych, którzy powiązali pewne elementy właśnie między innymi w ramach badań genetycznych, udało się na początku po jakimś czasie wytypować te osoby, później zatrzymać i mało tego, na podstawie tych śladów genetycznych powiązaliśmy to zdarzenie ze zdarzeniem, z bardzo brutalnym zabójstwem, które miało miejsce w latach 90., zabójstwem małżeństwa polityków w Polsce. I po latach, dzięki właśnie między innymi badaniom genetycznym i dzięki powiązaniu tego zdarzenia udało się ustalić sprawców. I taką ostatnią sprawą, którą też chciałem przedstawić, gdzie też badania kompleksowe, badania genetyczne przyczyniły się do udowodnienia sprawcom winy, w pewnym sensie też można powiedzieć ustaleniu, chociaż oni byli wytypowani już na początku i
jakby wytypowani, ale wiadomo, trzeba było pewne rzeczy potwierdzić. Chodzi o kradzież, zuchwałą kradzież napisu Arbeit macht frei z bramy obozu w Oświęcimiu. Tutaj pomysł tej złodziejskiej wyprawy narodził się właśnie w Sztokholmie. Tam wtedy 3 Polaków pracowało u Szweda, który był kolekcjonerem różnych militariów i jakby zlecił tą kradzież. No i sprawcy przyjechali i dosyć nieudolnie działali, ponieważ przyjechali w nocy bez narzędzi. No, stwierdzili, że jednak ten napis wymaga zaangażowania specjalistycznych narzędzi, pił czy nożyc. I wtedy w nocy udali się do jednego z marketów, zakupili te potrzebne narzędzia. Wrócili na miejsce, odcięli ten napis, wywieźli go, no ale dzięki tutaj skuteczności policji udało się dosyć szybko zatrzymać ich i oczywiście też był poddawany oględzinom, badaniom zarówno ten pojazd, samochód, którym przewozili ten napis, jak i narzędzia, ponieważ wiadomo, że poza wytypowaniem, ustaleniem, zatrzymaniem sprawców, ważne jest również, żeby znaleźć te materialne dowody i przedstawić wynik tych analiz, tych dowodów w sądzie. Tutaj akurat zdjęcie właśnie zaraz po odzyskaniu tego napisu, no, ponieważ to była dosyć głośna, spektakularna sprawa. Szanowni Państwo, nie wiem, czy chyba czas troszeczkę nas goni. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję. Proszę zostać. Dziękuję bardzo za niezwykle ciekawy wykład, dogłębny, poruszający metodykę i konkretne przykłady. Bardzo proszę Państwa o pytania. O, tutaj widzę, prawda, intensywność oświetlenia nieco ogranicza moje możliwości postrzegania, ale... No, dobry wieczór. Jakie znaczenie mają te ślady kryminalne w zaginięciach? W zaginięciach, w zależności od tego, z jaką specyfiką zdarzenia mamy do czynienia, jeżeli zaginięcie osoby zgłoszone jest policji, organowi procesowemu, też są podejmowane czynności, czynności zarówno kryminalistyczne, jak i czynności taktyczne, dochodzeniowe, ponieważ ustalane są ostatnie dni, kontakty, miejsce, gdzie osoba przebywała. Na pewno ustalane są, analizowane są wszelkie nośniki elektroniczne, telefony, połączenia, korespondencja i na tej podstawie też są określane pewne kierunki działania. Działania właśnie wykrywczego, działania dochodzeniowo-śledczego. Natomiast ślady kryminalistyczne stricte na pewno też mają znaczenie, ponieważ przeprowadza się, wszystko zależy od specyfiki zdarzenia, z czym mamy do czynienia. Na pewno jeżeli osoba zajmowała ostatnio jakieś lokum, na przykład mieszkała samotnie, na pewno przeprowadza się oględziny takiego miejsca, kto tam przebywał, analizuje się te ślady i tak dalej, i tak dalej. Wszystko zależy od specyfiki zdarzenia. Na pewno ślady kryminalistyczne również mają bardzo duże znaczenie, w tym te właśnie ślady cyfrowe, ślady elektroniczne. Dziękuję bardzo. Poproszę o kolejne pytania. O, tam widzę, ktoś się zgłasza. Prosimy o mikrofon. Dzień dobry. Mam pytanie co do studiów kryminalistycznych, co do rekrutacji. Na przykład na jakie przedmioty, na przykład na maturze zwraca się najbardziej uwagę przy rekrutacji? Przy rekrutacji na studia, czy przy rekrutacji do
policji, do służby i do laboratorium. Na studia. Ja prowadzę zajęcia na kierunku nowoczesne technologie, prowadzę zajęcia takie specjalistyczne z analizy miejsca zdarzenia, z kryminalistyki, z daktyloskopii. I przy rekrutacji powiem szczerze, że nie bardzo się orientuję, jakie przedmioty są na tym kierunku brane pod uwagę. Dokładnie. Dziękuję bardzo. O, tutaj widzę, ktoś podnosi. O, i jeszcze kolejne, tak. Bardzo proszę. A więc dobry wieczór. Ja mam pytanie, jak wygląda postępowanie w przypadku osób, które zostały znalezione w wodzie? Jeżeli chodzi o zwłoki w wodzie, wszystko zależy od tego, jakie jest stadium rozkładu, w jakim stadium znajdują się zwłoki. Zwłoki w wodzie, jeżeli przebywają bardzo długo, wiadomo, że pod wpływem wody przede wszystkim, też ulegają degradacji różne ślady, które mogły być wcześniej na zwłokach. Wiadomo, obrażenia wszelkiego rodzaju, one praktycznie w ramach sekcji zwłok podczas analizy przez lekarzy medycyny sądowej zostaną ujawnione, określone w jakiś sposób. Natomiast jeżeli zwłoki są w daleko posuniętym rozkładzie gnilnym, to określenie tej przyczyny zgonu na pewno jest bardziej skomplikowane. I tutaj będzie opierało się głównie nie na takich badaniach morfologicznych, zewnętrznych, chociaż też, jeżeli te zwłoki nie są w daleko posuniętym rozkładzie, ale pewnie przede wszystkim na podstawie badań już takich specjalistycznych w ramach właśnie sekcji zwłok przez lekarzy medycyny sądowej. Tak jak mówię, obrażenia przy jeszcze nie zaawansowanym rozkładzie będą widoczne i tutaj będzie można wnioskować o pewnych rzeczach. Natomiast im bardziej posunięty rozkład gnilny, tym jest to trudniejsze. Jest trudniejsze, bo tu ma pan na myśli określenie przyczyny zgonu na przykład albo zabezpieczenie jakichś śladów świadczących o działaniu sprawcy. Na pewno będzie to trudniejsze, ponieważ oddziaływanie warunków atmosferycznych, oddziaływanie wody na pewno bardzo w znacznym stopniu negatywnie wpływa na te wszystkie czynności. Dziękuję bardzo. Tak, tutaj widziałem. Dzień dobry. Ja bym miał pytanie, czy pańskim zdaniem istnieje możliwość, żeby poszerzać bazy, na przykład genom poprzez działania rządowe na przykład? Bo domyślam się, że genom człowieka nie zmienia się w ciągu życia tak bardzo. Dlaczego by w takim razie nie pobierać próbek, chociażby od dzieci już podczas narodzin? I czy takie rozwiązanie może być wprowadzone? Czy to w ogóle jest prawnie możliwe? I jakie by miał pan zdanie na ten temat? Bo to by mogło dużo pomóc w pracy kryminologów. Tak? Jasne. Na pewno bardzo by to pomogło w pracy kryminalistyków, kryminologów, jeżeli wszystkie osoby byłyby daktyloskopowane, czyli powiedzmy na pewnym etapie życia pobierane by były odciski palców od populacji, wszystkie odciski palców, czyli od 10 palców i dłonie. I tak samo, jeżeli pobierany byłby wymaz i na tej podstawie byłby wyizolowany profil i stanowiłoby to bazę porównawczą właśnie tej bazy genom. I wydaje mi się, że to by było świetne rozwiązanie, ponieważ każdy ślad praktycznie zabezpieczony na miejscu zdarzenia mógłby być zidentyfikowany, jeżeli oczywiście byłby to obywatel polski i wcześniej byłby daktyloskopowany albo profil byłby od niego pobrany. Problem jest w tym, że właśnie tutaj pan powiedział, że ustawodawca, prawo polskie i tak dalej. I wydaje mi się, że jest to kwestia właśnie uregulowań prawnych, jest to kwestia wolności, praw człowieka. Niejednokrotnie już były podnoszone te kwestie właśnie gdzieś tam proponowane projekty rozwiązań, projekty ustaw, ale
jakby nigdy nie zostało to uskutecznione. Jakie jest moje zdanie na ten temat? Z punktu widzenia praktyka na pewno ułatwiłoby to pracę. Wydaje mi się, że miałbym wątpliwości, jeżeli chodzi o te kwestie wolności, kwestie jakby tutaj tego, czy jakby osoba, obywatel chciałby, życzyłby sobie, mimo że nie ma nic do ukrycia, prawda, żeby jakby część jego DNA, czy jego odciski palców były w bazie. To są tematy, które budzą wiele kontrowersji, wiele dyskusji w tym zakresie. Także wydaje mi się, że dyskusja jest cały czas na ten temat otwarta. Dziękuję bardzo. Proszę. Następne pytanie. Ja, można? O, gdzieś tam. Dzień dobry. Pani się nie może doczekać. To jeszcze adwocem tego, co pan przed chwilą mówił, no to pobiera się już odciski przy dowodzie i przy paszporcie, o ile wiem, w Polsce, a w Stanach od każdego, kto wjeżdża do Stanów. Tak. Natomiast pytanie moje jest takie, czy zdarza się, że sąd te dowody kryminalistyczne odrzuca, albo kiedy to robi i na jakiej podstawie? Kiedy nie bierze ich pod uwagę? Kiedy one są Jasne. nieważne, albo nieistotne, albo... Jasne. Ma pan na myśli odciski palców, które pobierane są dla celów administracyjnych przy składaniu wniosku o paszport. Tak? Jeżeli chodzi o ten materiał porównawczy, czy te ślady, które są pobierane właśnie, tak jak już wspomniałem, dla celów administracyjnych, na podstawie przepisów właśnie jakby administracyjnych, regulujących właśnie kwestie wydania paszportu, zwróćcie państwo uwagę, że tutaj jakby pozostawiamy tylko dwa palce, prawa i lewa ręka, z tego co pamiętam, tam jest chyba wskazujący palec pozostawiamy, prawej i lewej ręki i te ślady nie uczestniczą i jakby tutaj służby nie wykorzystujemy tych śladów w badaniach porównawczych. Chociażby ze względów proceduralnych to raz, a po drugie jest to naprawdę niewielki materiał porównawczy, ponieważ do identyfikacji ja potrzebuję jako biegły z zakresu daktyloskopii całości przetoczenia wszystkich odcisków palców, a tutaj mamy tylko fragmenty. Tak jak mówię, jest to po pierwsze bardzo ubogi materiał porównawczy, a po drugie względy proceduralne i jakby kwestia, że zostały te ślady pobrane dla celów administracyjnych stricte, nie pozwala na wykorzystanie tych śladów jako materiału do badań kryminalistycznych, do badań daktyloskopijnych. Dziękuję bardzo. Ostatnie dwa pytania, bo już widzę, że jest bardzo duże zainteresowanie, ale tutaj pani już czeka czwartą kolejkę. Bardzo proszę. To ja mam pytanie odnośnie tego, jak wypadają polskie laboratoria kryminalistyczne na tle innych laboratoriów z innych państw w Europie, czy na przykład w Stanach. Chodzi mi o takie bardziej podejście techniczne i sprzętowe. Czy to się bardzo różni? Jeżeli chodzi o laboratoria kryminalistyczne w Polsce, miałem okazję złożyć wizytę w kilku laboratoriach w Europie, między innymi w Anglii, w Niemczech i powiem szczerze, że nie mamy się czego wstydzić, ponieważ laboratoria kryminalistyczne, policyjne laboratoria kryminalistyczne w Polsce są wyposażone w najnowszy sprzęt, jeżeli chodzi o badania, tak jak wspomniałem, genetyczne, badania chemiczne, wszelkiego rodzaju badania. Ponadto posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacyjnego, które też narzuca pewne, czy wymaga od nas zachowania pewnych norm. I jeżeli chodzi o metodykę badań, jeżeli chodzi o warunki sprzętowe, jeżeli chodzi o warunki, czy powiedzmy personel, który wykonuje badania, no może zabrzmi to nieskromnie, ale powiem szczerze, jesteśmy na najwyższym światowym poziomie. Dziękuję bardzo i ostatnie pytanie od pani. Ja mam takie pytanie zahaczające trochę o medycynę sądową. Na jakiej podstawie i w jaki sposób rozpoznaje się, że rana, która jest na zwłokach, była zadana jeszcze za życia, czy już po śmierci, po zgonie? Bo zdarzają się takie sprawy, gdzie sprawca, mimo że już ofiara nie żyje, nadal zadaje jakieś rany.
Jeżeli jest taka sytuacja, to jest za krótki czas, żeby tutaj jakby precyzyjnie to stwierdzić. Jeżeli teraz jest kwestia taka, co to znaczy osoba nie żyje i w jakim momencie nastąpiła śmierć. Śmierć, wiadomo, jak przeanalizujemy z punktu widzenia medycyny sądowej, tam mamy śmierć gwałtowną, powolną i tak dalej, i tak dalej. Przy zadawaniu, czy powiedzmy przy obrażeniach zadawanych ostrym narzędziem, ciosami, jak na przykład nożem, no to wiadomo, że mechanizm śmierci będzie z wykrwawienia albo z uszkodzenia organów wewnętrznych i może to być śmierć gwałtowna, śmierć, przede wszystkim no, na pewno to będzie właśnie tego rodzaju śmierć i przy zadawaniu ciosów w pewnym szybkim tempie nie będzie to precyzyjnie możliwe jakby czy za życia, czy po śmierci. Jeżeli by na przykład doszło do zbezczeszczenia zwłok po jakimś czasie, po kilku powiedzmy godzinach, kiedy właśnie na przykład ta krew spłynie do tych najniżej położonych powłok ciała, rzeczywiście wtedy lekarz medycyny sądowej na podstawie tych obrażeń jest w stanie stwierdzić, ponieważ no, nie będzie pewnie tutaj no, po obecności krwi, zabarwień, nie będzie takiego wysycenia tych ran i tak dalej, i tak dalej. Nie będzie też tak intensywnej krwi na narzędziu, które pewnie gdzieś tam zostanie ujawnione. Zależy to od wielu jakby okoliczności. Dziękuję. Przedostatnie. Ja mam ostatnie pytanie. Proszę bardzo. Z życia wzięte. Ja jestem neurologiem. Takie miałem kiedyś zdarzenie. Zadzwonił telefon na moim biurku. Pan się przedstawił, że jest policjantem i zapytał mnie, czy byłbym mu w stanie pomóc w takim zakresie. Zamyka właściwie dochodzenie, chce umorzyć, brak dowodów, nie wie co zrobić. I chciał się jeszcze na ostatnią rzecz decydować. Denatka miała w ustach piasek. I zapytał mnie, czy jakby mi dostarczył 2 różne próbki piasku plus trzeci ten z ust denatki, to czy ja byłbym w stanie powiedzieć, do której z tych 2 próbek jako kontrolnych ten piasek może pochodzić, z której z tych 2 miejsc. No i ja wykonałem badania takie, jakie wykonują neurolodzy. Wyniki wysłałem. Nie wiem, jak się skończyła historia, ale pytanie moje jest takie z pana punktu widzenia, pana warsztatu, metodyk. Jakie pan by podjął działania i analizy wykonał, żeby spróbować odpowiedzieć na tak postawione pytanie? Czyli rozumiem, że w ustach ofiary ujawniono, zabezpieczono piasek Tak. i wytypowano miejsca, z których pobrano i jakby zwrócono się do specjalisty, do biegłego ad hoc w tym zakresie, żeby stwierdził. No wydaje mi się, że jest to jak najbardziej zasadne podejście, tylko tak naprawdę taka identyfikacja, czy powiedzmy stwierdzenie, z jakiego, no można tutaj powiązać powiedzmy miejsce, że jest to miejsce charakterystyczne, specyficzne, gdzie powiedzmy taka gleba, czy tam powiedzmy piasek występuje. Natomiast w żaden sposób to nie przesądza w 100%, ponieważ takich miejsc możemy jeszcze znaleźć wiele. Nie znam kontekstu sprawy, ale wydaje mi się, że tutaj musiałoby być jeszcze mnóstwo różnego, czy powiedzmy przynajmniej jakaś ilość innych śladów kryminalistycznych, ponieważ na tej podstawie tylko na pewno, wydaje mi się, organ procesowy nie jest w stanie jakby tutaj podjąć jakiś no może dalsze działania jak najbardziej, natomiast jakichś takich wniosków kategorycznych. Musiałbym znać kontekst sprawy i całość. Na pewno zasadność jak najbardziej jest podjęcia się takich ustaleń. Ja tak myślę, że tak było, ponieważ już nie było ciągu dalszego. Jeszcze raz bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za wysłuchanie pierwszego referatu. Dziękuję panu bardzo, ja zostaję. A szanowni państwo, w drugim dzisiejszym wykładzie pod tytułem Cyfrowy trop przestępcy. Jak szuka się dowodów winy w wirtualnym świecie? Pan magister inżynier Tomasz Kościorowski opowie państwu, jak właśnie ślady cyfrowe pozwalają nam rozwiązać pewne problematyczne sprawy. Pan magister inżynier Tomasz Kościorowski jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
Jest biegłym Laboratorium Kryminalistycznego Sądu Okręgowego w Krakowie z zakresu badań traseologicznych. Jest wykładowcą o cyberprzestępczości na kierunku Bezpieczeństwa Narodowe w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku. Realizuje szkolenia z zakresu kryminalistyki dla policjantów techniki kryminalistycznej, studentów prawa i aplikantów prokuratury. Zapraszam pana Tomasza. Dobry wieczór Państwu. Mamy troszkę słaby czas, także jeśli nie będziecie mieć nic przeciwko temu, to troszkę przyspieszymy tą prezentację, wykład. Tematem jest już sekundę. Cyfrowy trop przestępcy. Jak szuka się dowodów winy w wirtualnym świecie? Plan prezentacji, którą chciałem przedstawić, zawiera 9 punktów, rodzaje badań w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych, wymagania, jakie należy spełnić, aby zostać biegłym policyjnych laboratoriów kryminalistycznych. Kilka słów o informatyce śledczej, cyfrowych nośnikach danych, dowodzie cyfrowym, zabezpieczeniu właśnie dowodów cyfrowych i elektronicznego materiału dowodowego, typowych obszarach analizy cyfrowych nośników danych, nietypowe nośniki danych cyfrowych, no i na koniec kilka słów o postanowieniu o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego, aczkolwiek obawiam się, że troszkę już nam czasu może na to braknąć. Jeśli chodzi o laboratorium kryminalistyczne każdej komendy wojewódzkiej policji w naszym kraju i komendy stołecznej, wykonuje się badań z wielu dziedzin kryminalistyki, jak ślady linii papielarnych, daktyloskopijne, ślady traseologiczne, mechanoskopijne, osmologiczne, przepraszam bardzo, badania mikrośladów, fonoskopijne, no i badania między innymi informatyczne. Żeby zostać biegłym z określonej dziedziny kryminalistyki w laboratorium, należy spełnić szereg wymagań, wymogów. Ważne jest to, żeby ukończyć studia wyższe, studia drugiego stopnia. Biegłym może być funkcjonariusz policji lub też pracownik cywilny. Zaliczyć pozytywnie postępowanie kwalifikacyjne, ukończyć specjalny kurs specjalistyczny dla biegłych, który trwa bodajże 5 tygodni w Akademii Policji w Szczytnie, opracowanie określoną ilość projektów z danej dziedziny w określonym czasie, odbycie praktyk w innych jednostkach terenowych, w innych laboratoriach w naszym kraju, uczestniczyć w oględzinach miejsc zdarzeń, na rozprawach sądowych, 5 rozprawach sądowych, na sekcji zwłok. No i co jest najistotniejsze, to wszystko ukończyć, zostać dopuszczonym do egzaminu, no i zaliczyć egzamin, który notabene nie jest taki prosty. Na koniec dostaje się uprawnienia dyrektora CLKP do wydawania opinii. Jeśli chodzi o informatykę śledczą, to dosłownie 2 zdania. Jest gałęzią nauk sądowych, której celem jest dostarczanie właśnie cyfrowych śladów dowodowych, popełnionych przestępstw lub nadużyć. Spełnia ona 2 podstawowe funkcje, czyli funkcję informacyjną i funkcję dowodową. Przy informatyce śledczej bardzo ważnym jest, żeby stosować się tak zwanymi dobrymi praktykami. Jedna z najważniejszych to jest właśnie praktyka widzę wszystko, nie zmieniam nic. Czyli nośniki cyfrowe powinny być badane wyłącznie na kopii, nie fizycznie jako dostarczony do badań przykładowo telefon komórkowy czy pendrive, tylko sporządzenie kopii binarnej i badanie z kopii. Jeśli chodzi o cyfrowe nośniki informacji, no to jest bardzo szeroki zakres, postępowa technologia. Żyjemy w czasach, gdzie wszystko jest teraz scyfryzowane. Zaliczamy do tego komputery, dyski twarde, telefony, nawigację, pagery, no ale to już jest bardziej z filmów, karty SIM, smartwatche, a także skimmery, lokalizatory GPS, koparki bitcoinów. Jeśli chodzi o badania cyfrowych nośników danych, mogą one trwać krótko, mogą trwać bardzo długo. Mogą trwać kilka dni w przypadku na przykład badania laptopa albo kilkanaście miesięcy w przypadku badania szafy serwerowej.
Cyfrowe nośniki informacji zmieniają się z biegiem czasu, z biegiem lat. Tak jak wspomniałem o postępowej technologii. Kiedyś mieliśmy dyski twarde, wielkie, duże. W tym momencie możemy dosłownie je położyć na małym paluszku i będą miały kilkukrotnie albo kilkunastokrotnie większą pojemność niż stare dyski twarde. Archaizm, aczkolwiek nadal występują w badaniach, dyskietki, pendrive, karty SIM, karty pamięci starszego typu, compact flashy, wszelkiego typu urządzenia, routery, karty bankomatowe, drukarki, telefony. Co ciekawe, na miejscu zdarzenia biegli, jeżeli dokonują oględzin, przeszukania czy zatrzymania rzeczy i mają wskazówki co do zabezpieczenia właśnie cyfrowych nośników danych, muszą się bardzo często wykazywać intuicyjnością, gdzie mogą być takie rzeczy ukryte. Jak widzimy w dzisiejszych czasach, tak jak już wspomniałem, pendrive może być ukryty w jakimś breloczku, a może być lalką po prostu podpiętą do komputera, która bardzo komicznie wygląda. Cyfrowe nośniki informacji to również bardzo dużo sprzętu w jednym miejscu, na przykład szafy dysków, przewody, no i często trzeba po prostu wiedzieć, co znaleźć w danym momencie. Czasami też bardzo ciężko dotrzeć do dysku, powiedzmy, komputera czy do komputera, no i należy miejsce troszkę uprzątnąć. No jeśli chodzi o dowód cyfrowy w polskich przepisach prawnych jako nazwa dowód cyfrowy nie występuje, aczkolwiek w ustawie Kodeks Postępowania Karnego w tej ustawie jest artykuł 338a, który mówi, że ze wszelkimi informacjami zawierającymi dane cyfrowe postępujemy jak z dowodami rzeczowymi. Jeśli chodzi o zabezpieczanie dowodów cyfrowych, to mamy 4 zasady działania podejmowane w trakcie zabezpieczenia sprzętu. Nie powinny zmieniać danych przechowywanych w komputerze lub nośniku pamięci. To jest z poprzedniej zasady widzę wszystko i tak dalej. W wyjątkowych przypadkach może zajść konieczność działania na danych przechowywanych na oryginalnych nośnikach, ale o takiej czynności decyduje biegły specjalista na miejscu. Wszystkie czynności związane z pozyskiwaniem i badaniem śladów elektronicznych powinny być w określony sposób udokumentowane i osoba wykonująca czynności związane z zabezpieczeniem dowodów cyfrowych ponosi całkowitą odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa. Wcześniej zostało wspomniane zabezpieczenie materiału, każdego materiału, czy zarówno materiału biologicznego, chemicznego, tak jak i nośników cyfrowych. Występuje zabezpieczenie procesowe i techniczno-kryminalistyczne. Bardziej się skupię tutaj na zabezpieczeniu techniczno-kryminalistycznym. Najważniejsze jest to właśnie, o czym wcześniej wspomniałem, wykonanie kopii binarnej obszaru danych nośnika, który będzie następnie badany, zabezpieczenie danych oraz pod kątem technicznym zapakowanie sprzętu, czy to dysku, komputera w taki sposób, aby nie uległo uszkodzeniu fizycznemu poprzez na przykład upuszczenie. Jeśli chodzi o zabezpieczenie techniczno-kryminalistyczne, kolejną zasadą, jaką powinny się kierować pracownicy organów ścigania, biegli, specjaliści, eksperci, jest to, że materiał dowodowy powinien być przed sądem wykazany taki, jakim został zastany na miejscu zabezpieczenia czy miejscu oględzin. I to właśnie chodzi o wierność i autentyczność dowodów. Jeśli chodzi o zabezpieczenie komputera, to tak naprawdę przystępując do zabezpieczenia, my przejmujemy nad nim kontrolę i jeżeli są aktualne połączenia sieciowe, to je odłączamy, odcinamy, na przykład przenośne routery. No jeszcze należy wspomnieć o pamięci RAM komputera. To jest pamięć ulotna, z której zostają wykasowane wszelkie dane, jeżeli
wyłączymy komputer czy inne urządzenie posiadające taką pamięć. Trzeba o tym pamiętać i do tego służy specjalna technika o nazwie Live Forensic. Będzie w następnym etapie przedstawiona. Dokumentacja fotograficzna, etap zabezpieczenia procesowego. Czasami należy też wykonać fotografię, co jest na danym ekranie nośnika, komputera. Tutaj mamy przykład stanowiska zastanego. Numerujemy literą, jaki to jest na przykład pokój oraz cyframi dane nośniki, które nas interesują. Jeżeli są przewody, to należy oznaczyć każdy przewód i wykonać fotografię oraz opisać w protokole, czy to oględzin, czy protokole przeszukania, czy zatrzymania rzeczy. No niekiedy jest sytuacja bardzo skomplikowana i chyba by brakło wszystkich kartek w pomieszczeniu, żeby takie przewody opisać. Następnie zabezpieczenie techniczno-kryminalistyczne, to co powiedziałem, że ażeby taki sprzęt zabezpieczyć, należy też pamiętać, żeby się nie uszkodził podczas transportu, przenoszenia czy przechowywania. Bardzo wskazanym jest, aby czy to tak jak w tym przypadku jednostkę centralną oplombować, opisać to w protokołach oraz opakować do papierowych pudeł, kopert lub kartonów. Tutaj należy jeszcze wspomnieć o tak zwanej kopercie, która ma funkcję klatki Faradaya, dzięki czemu wszelkie urządzenia, które odbierają i przyjmują fale radiowe, będą na nie uodpornione. Notabene taka koperta malutka, czyli powiedzmy przykładowo część z niej na telefon komórkowy kosztuje coś w granicach 500 zł, a są koperty większe na przykład na laptopy, które kosztują po kilka tysięcy złotych. W tym przypadku mamy nośnik cyfrowy w postaci bodajże routera. Został częściowo zabezpieczony poprawnie, procesowo, ponieważ jest metryczka. Przyjmujemy, że w protokole oględzin również zostało to odnotowane. Jest plomba, lak, dratwa do zabezpieczenia. Niemniej jednak nie zostało zaplombowane porty wejściowe czy wyjściowe. Kopia binarna, to co na samym wstępie wspomniałem, na kopii binarnej nasi eksperci pracują, stosują sprzętowe blokery zapisu. Live Forensic odnośnie zbierania dowodów elektronicznych. Tutaj proszę zwrócić uwagę, w przypadku zabezpieczania zawartości pamięci RAM. To jest też technika stosowana przy nośnikach w miejscach, gdzie jest duże zagrożenie na przykład życia, w szpitalach, żeby nie odłączać ich od sieci, to się właśnie taką technikę stosuje. Problem danych ulotnych, no to już odnośnie właśnie tej techniki Live Forensic. Przeskok technologiczny, o którym cały czas wspominam, bo to właśnie najbardziej widać na przykładzie ekspertyz wykonywanych przykładowo 20 lat temu. Przypuszczam, że w tym momencie opona miałaby problem z tym sprzętem. Jeśli chodzi o badanie telefonów komórkowych, no to tak jak i telefony się zmieniły się zakres danych, które przechowują, co gromadzą, co gromadzimy w tych telefonach. Tak samo co wiąże się z tym, że biegli mają więcej czynności do wykonania analizując taki telefon, bo kiedyś mogli przeanalizować tylko 150 SMS-ów, ponieważ pamięć podręczna tyle pozwalała na zachowanie, czy listy kontaktów, no a teraz po prostu w telefonie zastępuje nam komputer. Badamy z telefonu kartę SIM, karty pamięci, o ile ma, no i pamięć wewnętrzna telefonów. To przejdziemy dalej. W telefonie w tym momencie mamy bardzo dużo informacji, które możemy uzyskać, które nas interesują, od listy kontaktów poprzez notatki, zdjęcia, nagrania, czy informacje, gdzie osoba przebywała, o ile nie wyłączyła usługi geolokalizacji.
Komunikatory internetowe. Kiedyś wszyscy kontaktowaliśmy się za pomocą rozmowy, czy notabene w tym momencie też tak rozmawiamy, natomiast najczęściej przez komunikatory internetowe, nie funkcje, nie poprzez SMS-y. Komunikatory są szyfrowane, jednakże w przypadku badania telefonów, nawet jak telefon jest wyłączony, biegli mają takie narzędzia, które umożliwiają odczytywanie takich danych. Umieściłem tu specjalnie gadu-gadu aplikację. Aplikacja według mnie myślałem, że jest nieużywana już kilkanaście lat, jak nie ponad 20. Jednakże wróciła do łask i niestety, bo to trzeba powiedzieć, na dzień dzisiejszy kontaktują się właśnie na gadu-gadu sprawcy pedofilii. Czy telefon zaszyfrowany to problem? No nie jest problem, o ile się ma odpowiednią wiedzę, odpowiedni sprzęt, oprogramowanie. Ważne jest to przy telefonach, że jeżeli jest włączony, to utrzymujemy go, żeby pozostał włączony. Staramy się uzyskać kod PIN czy kod do karty SIM. No i istotne jest to, żeby przejść do trybu samolotowego, żeby ktoś zdalnie, na przykład z poziomu komputera w innym miejscu nie mógł wyczyścić całkowicie pamięci telefonu. Zabezpiecza się również, analizuje monitoring. Ciekawy przypadek zamontowania podsłuchu GSM. Podsłuch był zamontowany w listwie zasilającej, potocznie mówiąc przedłużaczu. Zostały nawiercone otwory na głośnik oraz małe układy scalone z kartą SIM oraz z pamięcią, które nagrywały wszystko, co się dookoła niego działo. Kolejne przykłady podsłuchów GSM. Skimming. Skimming był bardzo popularny, jeśli korzystaliśmy na co dzień z kart bankomatowych. Nie wiem jak Państwo, ja już od kilku lat, odkąd weszła usługa Blik, nie korzystam osobiście z karty bankomatowej, ponieważ w każdym bankomacie już można dzięki Blikowi zapłacić, w każdym sklepie można dzięki Blikowi zapłacić, a jeżeli karty bankomatowe były na szeroką skalę stosowane, istniały grupy przestępcze, notabene Kraków był ich ulubioną lokalizacją. Grupy przestępcze szczególnie przyjeżdżały z zagranicy, z Bułgarii i tacy sprawcy umieszczali tak zwane nakładki, skimmer. Uszkadzali inne bankomaty w innej części na przykład naszego kraju albo za granicą. Przemalowywali często srebrzanką, żeby był taki zbliżony kolor i montowali na taśmach dwustronnych. Założenie takiej nakładki, takiego skimmingu trwa krócej niż wypłata z samego bankomatu pieniążków. Kiedyś jeszcze stosowano nakładki na klawiaturę, jednakże one się bardzo różniły, często odstawały, ponieważ to był duży obszar. W związku z powyższym sprawcy później wymyślili, że w niewidocznych miejscach bankomatu, na przykład proszę spojrzeć tutaj w tym miejscu, nakładali kolejny panel, nawiercali otwór wielkości główki od szpilki i przy pomocy miniaturowej kamery oraz baterii zasilających ze starych telefonów połączonych szeregowo mogli kilka godzin nagrywać dźwięk, jak najpierw kartę bankomatową potencjalny użytkownik chciał wypłacić sobie pieniążki, skimmer szczytywał jego pasek magnetyczny, kamera nagrywała kod PIN, następnie sprawcy przychodzili do takiego bankomatu, zdejmowali tak samo szybko nakładki, wracali do pokoju, w którym przebywali, pomieszczeniu wynajmowali szczególnie hostele i po prostu na maszynie odkodowywali te karty bankomatowe, kody PIN. Te karty zostały kodowane w innych częściach świata i nastąpiła na przykład za 2 dni wypłata na Filipinach albo powiedzmy w Panamie. Tutaj mamy przykład właśnie nakładki bankomatowej z kamerą. Wtedy jeszcze sprawcy nie doszli do perfekcji i nie stosowali miniaturowych kamer, tylko po prostu w bardzo kolokwialny sposób przyczepili telefon, który miał kamerę, jednakże telefon był duży, postanowili zdjąć z niego obudowę. Skimmery. Tak to wygląda. I teraz taka ciekawostka. Skimmery, przestępcy później doszli do takiej perfekcji, że te elementy
nie naklejali, tylko po prostu wkładali w miejsce, w którym wkłada się kartę bankomatową. Jednakże do tego służyła penseta. Trzeba było to bardzo skrupulatnie wiedzieć, w którym miejscu to przyczepić. I teraz z życia mogę opowiedzieć, taką sytuację mieliśmy, to było bodajże w 2017 roku. Uczestniczyłem w realizacji, w której w Galerii Krakowskiej było podejrzenie, że jest zamontowana nakładka, ponieważ dziwnie dwie dane osoby cały czas podchodziły do tego bankomatu, chciały sprawdzić, czy ten skimmer wewnątrz jest i on nie odpadł i czy kopiują, ten skimmer kopiuje dane. I co ciekawe, okazały się te osoby obywatelami Chin. Jeden z tych panów zapuścił paznokcie i tak je spiłował na płask, że służyły za pensetę. Miał takie na palcu wskazującym i na kciuku miał takie 2-3 centymetrowe paznokcie, żeby nie używać pensety, żeby tylko szybciutko podchodzić, sprawdzać, czy wszystko działa i tak po prostu jechali dalej. W Krakowie wpadli, okazuje się, że działali w innych częściach Polski, natomiast nam się udało ich złapać na gorącym uczynku, co też jest istotne. Zakres danych biegłego określa decyzja dyrektora CLKP. To jest decyzja numer 166 i właśnie tam mówi, jakie sprzęty biegli badają, jakie zawartości cyfrowych nośników danych. Co możemy badać w laboratorium? Możemy badać dokumenty, zdjęcia filmów, bazy danych na danych cyfrowych, telefonach czy dyskach twardych, pendrive'ach, odzyskiwać usunięte pliki. Możemy analizować aplikacje komputerowe, przeglądarki www, strony wyszukiwania, mimo że na przykład zostały usunięte, odczytywać danych z pamięci kart SIM, telefonów komórkowych, analizować pamięć urządzeń, właśnie skimmer oraz między innymi możemy badać urządzenia udostępnienia sygnału telewizji. Czego nie wykonujemy? Nie wykonujemy ustalenia legalności oprogramowania, czy ktoś ma na przykład legalnego Photoshopa, bo sąsiadowi się nie podoba, że ktoś w Photoshopie powiedzmy pracuje i jest bardzo uprzejmy. Selekcji materiałów multimedialnych. Nie wykonuje się badań odzyskiwania usuniętych list kontaktów, rejestrów połączeń, maszyn do gier hazardowych, dekoderów, kart płatniczych, stricte samych kart płatniczych, czy na przykład są legalne. Pytania do biegłego, jest ich troszkę, więc przyspieszymy. Na koniec ciekawostka. Ciekawostka z ekspertyzy. Kilku sprawców posługiwało się komunikatorami internetowymi, wysyłali fotografie kwiatostanu suszu konopi. No, jak możemy się łatwo domyślić, telefony były zarejestrowane na tak zwanych słupów, czyli nie należały do tych sprawców. W tym momencie biegły z zakresu badań daktyloskopijnych stwierdził, że fotografia jest tak ostra, że jest w stanie zidentyfikować indywidualne cechy linii papilarnych znajdujących się na palcu wskazującym lewej ręki. W związku z powyższym dokonał przeszukania w systemie AFIS. Jest to automatyczny system identyfikacji daktyloskopijnej. Udało się znaleźć odzorowanie, które było umieszczone na karcie daktyloskopowania, być może do innej sprawy i dzięki temu można było ustalić personalia osoby, która trzymała substancje zakazane, a jak idzie się domyślić po nitce do kłębka, sprawa została rozwiązana. Przepraszam, że tak szybko, jednak takie polecenie było, żeby przyspieszyć. Czas nas gonił. Proszę zostać. Dziękuję Nie bardzo. uciekam nigdzie. A, to ja się przemieszczę z tej strony, dobrze. Bardzo dziękuję za ciekawą prezentację, pomimo że była bardzo sprawnie przedstawiona, to bardzo ciekawych wiele rzeczy. Poprosimy o pytania. Już mikrofon idzie.
Tak, ja mam pytanie, co się dzieje z tymi urządzeniami, jak już tracą swoją wartość dowodową? Czy zostają przechowywane w policji, czy Urządzenia są zwracane osobom, które... To zależy też od kontekstu sprawy i czy to na przykład te urządzenia nie służyły do popełniania przestępstw, za które według ustawodawcy grozi przepadek. Czyli na przykład po prostu urządzenia są później niszczone. To wszystko w zależności od kontekstu zdarzenia, od sprawy. Tak jak w wielu przypadkach w naszej działce. Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne pytania. Jeśli Państwo dopasujecie do Tomasza, który sprawnie nam przedstawił, to wy... Wolą biologię i chemię chyba. Nie widzę więcej pytań. Bardzo dziękuję. Dziękuję jeszcze uprzejmie. raz za przedstawienie. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za Waszą obecność dzisiaj. To, że Was tak się dzisiaj wielu tu zgromadziło, świadczy o tym, że tematyka Was zainteresowała. Mam nadzieję, że również następny temat. 14 grudnia spotykamy się ponownie. Godzina ta sama. Zgoła inny temat. Pomówimy o surowcach krytycznych. Nomen omen. Dzisiaj było dużo w drugim wykładzie o elektronice, telefonach komórkowych, komputerach. 14 grudnia pomówimy o surowcach, które są wykorzystywane do produkcji, które są składnikami telefonów, komputerów, samochodów, zwłaszcza tych nowoczesnych, elektroniki. Mowa będzie o pierwiastkach ziem rzadkich. Już dzisiaj wszystkich Państwa zapraszam. Dziękuję bardzo. Dobranoc.